Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem. W tym tygodniu, oprócz tradycyjnej wyprawy w góry, przyjechaliśmy w pewne magiczne miejsce. W magiczne miejsce, które wszyscy, którzy jeżdżą z Katowic do Krakowa, mijają, ale nie każdy miał okazję tutaj być. My na przykład jeszcze nie, więc jest okazja. Słuchajcie, za nami Alvernia, czyli 13 niesamowitych, futurystycznych kopuł, które powstały już w 2000 roku z inicjatywy Stanisława Tyczyńskiego, a jest to o tyle niesamowite, że było to pierwsze prywatne studio filmowe powstałe w nowej odrodzonej Polsce. Także za nami 13 kopuł, 14 hektarów w całości, 17 000 metrów kwadratowych, a podobno w tych takich dwóch największych kopułach może być aż 3000 osób naraz, więc mam nadzieję, że za chwilę się o tym przekonamy, bo jest wyjątkowa okazja. Oprócz studia filmowego przygotowano tutaj wystawę Harry Potter The Exhibition. I właśnie tam się wybieramy. Także Zapraszamy. zapraszamy. No i jesteśmy w środku. Słuchajcie, wcale nie jesteśmy podekscytowani i mamy nadzieję, że odnajdziemy w sobie nasze wewnętrzne dziecko. Zobaczymy, czy będzie to tak, jak pamiętamy. Zobaczymy, czy będzie to tak, jak sobie wyobrażamy. Nie daliśmy rady dojechać w Londynie, no to jesteśmy w Alverni pod Krakowem. Nasza przygoda rozpoczyna się w sali Tiary Przydziału, która robi wrażenie niczym bramka na skipasy. Tak czy owak na ekranie wybieramy swój dom, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff czy Slytherin, klikamy i już. Emocje? No cóż, każdy jakoś to przeżył. Przechodzimy do sali, którą Małgorzata postanawia otworzyć za pomocą... Jak to było? Alopopora. No właśnie. A tam logujemy się przyznanym tokenem, a nasze imiona ujawniają się na mapie szkoły. Potem jeszcze kilka trójwymiarowych filmów i ruszamy dalej. Mijamy gadające obrazy i trafiamy na korytarz prowadzący do wybranych domów. Hokus pokus. Szacun robi wrażenie i wzbudza szacunek. Dowód na to, że mamy oryginalną różdżkę Drakona Malfoya. Proszę uprzejmie. Mamy też różdżkę Luny. Bardzo proszę. Troszeczkę się udziabała, więc nie wiem, czy działa, ale to sprawdzimy. Starannie przygotowane gabloty prezentują poszczególne rekwizyty oraz związanych z nimi bohaterów. Wchodzimy do wielkiej sali, której sklepienie unosi się w nieskończoność. No prawie. Stoły zastawione, migoczące świece unoszące się w powietrzu, dźwięki uczty, czuć zapach dyniowego soku, brakuje tylko McGonagall z kielichem w dłoni. Sklep z różdżkami, chyba Ollivandera, ale nie jestem pewna. Potem sklep z różdżkami, w którym naprawdę spory wybór. Wrażenie robią też te monumentalne. Przesadzamy mandragory, zobaczymy, czy użrą. O, krwiowiercze, nie użarła. Dotknij bransoletką złotego znicza i zobacz przepowiednie dla ciebie. No to uwaga.
przygotuj się na przepowiednie. W przeciwieństwie do drużyny Quidditcha, armaty najlepsze dni mają przed sobą. No dobra, cudownie, czyli będę obstawiać, tak? No, spoko. Eliksiry to coś dla Małgorzaty. Tutaj czuję się jak w domu. Półmrok, stare księgi, bulgoczące kociołki i aura tajemnicy. Czy coś uważyła? Uważyłam właśnie eliksir prawdziwej miłości, także tego. Jakby ci brakowało. Nigdy nie za wiele. Nigdy nie za wiele. Udało się. W komnacie czarnej magii atmosfera robi się mroczna. Maski śmierciożerców, sylwetki Voldemorta, zakazany las w tle i tym podobne. Potem pokój Hagrida, czyli drewniana chatka, kremowe światłolampy, a tuż obok interaktywne stanowiska z hipogryfami, pufkami i ziejącym ogniem smokiem. Idealna komnata dla dzieci, wszystkich fanów magicznych stworzeń. Wszystko jest piękniejsze ze smokiem. Wszystko. Przed nami sala meczy Quidditcha i jedna z najbardziej dynamicznych komnat. Ogromne ekrany, dźwięk ryku tłumu i możliwość rzutu kaflem prosto w obręcz. To coś dla Nataszy. Dziewczyny nie byłyby sobą, gdyby nie aktywowały świstoklika. Zadziałało? Niestety. Po drodze mijamy jeszcze kilka efektownych scenografii z poszczególnych części serii, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie będę opowiadał kłamstw. Nie, wyjedz! Harry Potter użył zaklęcia Expelliarmus, czy coś takiego. Przed wyjściem jeszcze spektakularny pojedynek na różdżki, który nie odbiera jednak siły moim dziewczynom. Najdroższa. Gryffindor. To oczywiście. Na koniec czeka komnata, która w mojej ocenie została przygotowana najstaranniej. Oryginalne rekwizyty, różdżki, stroje, listy z Hogwartu, mapy Huncwotów, a wszystko wieńczy wielki ekran z ujęciami z filmów. W tej części magia działa najbardziej. Drenuje portfele, nawet nie wiesz kiedy. To 60 zł, kochana. Ile ta przyjemność? 360. Wróciliśmy z Alverni, czyli ze świata prawie magicznego. Króciutko. Po bilety zarezerwowałem online. To, co należy powiedzieć na plus. Bardzo dobra komunikacja przez stronę internetową.
Troszkę się motałem, nie wiedziałem jaki bilet, kiedy to jest. W ogóle pierwszy raz do tej Alvry nie jechaliśmy. Okazało się, że to jest całkiem duże studio filmowe, podzielone na dwie części. Jedna wystawa jest o Harrym Potterze, druga wystawa jest ogólna o świecie filmowym. Więc ostatecznie zadzwoniłem, nie dodzwoniłem się i tu niespodzianka, oddzwoniono do mnie. Pani do mnie oddzwoniła po kilku minutach i wytłumaczyła mi wszystko, kiedy mogę przyjechać, ile będzie kosztowało. I tak, za bilety zapłaciłem 397 zł, 109 za dziecko i 129 za osobę dorosłą. I zrobiłem to przez internet, bardzo sprawnie, nie było kłopotu. I co jest istotne, kupujemy bilet na określoną godzinę, dlatego że określona jest liczba przewodników, którzy są w stanie obsłużyć określone grupy. I te grupy nie są duże i są wpuszczane co pół godziny. I to jest istotne, żeby trzymać się tych godzin. Aczkolwiek, znowu niespodzianka, mieliśmy bilety na 13:30, przyjechaliśmy o godzinie 11 i co? I weszliśmy. Nie było kłopotu. Okazało się, że nie było po prostu takiego tłumu na tą godzinę 11 i mogliśmy swobodnie sobie dołączyć do jakiejś grupy. I to był dla nas duży plus. Wrażenia odczucia mamy ambiwalentne. Ja pewnie trochę bardziej pozytywne, Maciej pewnie trochę bardziej negatywne, o czym Wam zaraz powie. Dlaczego? To jest wystawa dla fanów, dla wyznawców i dla fanów. Jeżeli spodziewacie się, że będzie tak jak pod Londynem, to nie będzie. Natomiast nadal jest bardzo fajnie. Na plus była kolekcja autentycznych rekwizytów z filmu i to rzeczywiście sprawiało nam wielką frajdę, odnajdywanie tego, przyglądanie się temu i to było rzeczywiście fajne wkroczenie jeszcze raz w ten świat. Jeżeli chodzi o minus, dla mnie to była właściwie żadna sprawczość tych wszystkich interakcji. Jak widzieliście, dostawaliśmy bransoletkę, mogliśmy rozwiązywać różne zadania, natomiast one nie miały wpływu na nic. Ja całkowicie nie, to nie moja bajka, tak? W przeciwieństwie do tego, jak wygląda, nie moja bajka. To nie moja bajka. Duży nakład finansowy na pewno. Starannie to jest przygotowane, na pewno. Multimedia, wszystko tak jak widzieliście, tak. Natomiast, żebym miał powiedzieć, o tak, super, warto, wciągnęło mnie i jakby jestem zachwycony, nie. Dodatkowo, poza kosztami, o których Wam Maciej powiedział, czyli po prostu zwyczajnie cena biletu, dochodzi jeszcze parking, 30 zł zapłaciliśmy. Jeżeli chodzi o czas przejścia, to zajęło nam to niecałe 2 godziny, myślę, że Tak, między 1,5 a 2 godziny. Mnóstwo pieniędzy mogliśmy jeszcze wydać, bo oczywiście rozumiemy, organizatorzy na tym zarabiają, natomiast wydaje mi się, że ceny niejednokrotnie były naprawdę przesadzone. Spektakularny na pewno dział handlowy, wszystkie gadżety tego typu, naprawdę wysokiej jakości, bardzo fajne gadżety. Ja odnalazłam tam ducha Harry'ego Pottera, natomiast na pewno poczułam pewien niedosyt. Maciej na pewno poczuł większy niedosyt, a nasza córka przeszła, powiedziała, że fajne, wsiadła do samochodu i tyle, więc jeśli wycieczki z nami, podróżowanie z nami Wam się podobają, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się na kolejnym szlaku. do zobaczenia, pa! Cześć!